Halo siemaneczko, z tej strony Habi, a w dzisiejszym, moi drodzy, naprawdę bardzo fajnym i mocnym materiale przedstawię wam kilka ciekawych tematów, które na pewno was zainteresują o treści aktualizacji 0.30, a także, moi drodzy, nowego sezonu 8, który będzie w Standoff 2 już za niedługo. Więc mam nadzieję, że ten materiał wam się bardzo mocno spodoba i obejrzycie go do samego końca, a łapek w górę, moi drodzy, stawicie tyle, że będę musiał nagrać kolejną część. Więc ja was nie przedłużając, zapraszam właśnie do tego materiału. Nowy interfejs w Standoff 2, moi kochani, to może być prawda, to może, moi drodzy, być przyszłość gry Standoff 2 w sezonie 8. Moi kochani, oglądajcie do końca ten materiał, bo na pewno więcej smaczków takich dzisiaj zobaczycie. Zobaczcie, moi drodzy, bardzo ładny interfejs, no można powiedzieć szczerze, że trochę gdzieś tam nawet i trochę bardzo koncepcja została tego interfejsu gdzieś tam, moi drodzy, pobrana z innych tytułów gier, ale tak naprawdę, moi drodzy, wykończenie samo w sobie byłoby oczywiście fantastyczne. I, moi drodzy, ten raz, który jest w tle, później oczywiście o nim usłyszycie więcej na ten temat, więc oglądajcie, bo chodzi tutaj oczywiście o przerobienie mapy Rust. No i właśnie ten Rust jest w tle tej oczywiście tutaj pięknej pani. Mamy po prawej stronie, no oczywiście pokazane, jak to mniej więcej mogłoby wyglądać, te różne eventy, nie eventy. Mamy, moi drodzy, także i lobby, mamy wybraną mapkę, moi kochani. Mamy też po lewej stronie bardzo fajnie pokazane, gdzie oczywiście, który jest level, jaka, moi drodzy, jest ranga na jednym, jak i drugim trybie, także jaki jest profil, ID, medale i oczywiście to, co wszystko potrzeba. Słuchajcie, moi kochani, naprawdę to fajnie wygląda. Ja osobiście chciałbym takie coś zobaczyć w gierce. Chciałbym tak naprawdę odświeżenia tego naszego standoffa. Chciałbym, moi drodzy, żeby ten standoff, no tak naprawdę można powiedzieć, że nabrał kolorów, nabrał tej werwy, żeby gdzieś tam, moi drodzy, ci twórcy tak naprawdę pomyśleli, że aj, karamba, trzeba coś chyba zmienić w tej naszej gierce, więc może zmieńmy to. No i właśnie, moi drodzy, chciałbym takie coś właśnie zobaczyć w Standoff 2. Jeśli wy byście chcieli zobaczyć takie coś w Standoffie, napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co o takim nowym interfejsie wy osobiście sądzicie, ponieważ ja, jak sami słyszycie, jestem mega podekscytowany. Jak dobrze wiecie, moi drodzy, sezon 7 powoli dobiega ku końcu. I jak wiecie, moi drodzy, rangę, którą dostajecie pod koniec sezonu, ma decydujący wpływ na to, jaką rangę tak naprawdę dostaniecie w następnym sezonie. Dlaczego, Habi, o tym mówisz, skoro dzisiaj miał być odcinek o aktualizacji, o nowym sezonie? Ale właśnie, tutaj przychodzę do was taką podpowiedzią, jeśli chodzi o rangę, to pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że jeśli zdobywacie rangę, na przykład kończycie sezon na przykład z Goldem, a na przykład mieliście elitę normalnie wbitą, no to początkowe MMR-y, które były jakby na końcu sezonu, przykładowo 7, to w sezonie 8 od tego MMR-u będziecie najprawdopodobniej zaczynać po prostu swoją przygodę, oczywiście w kalibracji, a im przegracie więcej, tym słabszą rangę oczywiście dostaniecie. To taki protip dla was, żebyście o tym pamiętali i żebyście o tym wiedzieli, ponieważ sezon 7, jak mówiłem, powoli zbiega ku końcowi, a chciałbym, żeby moi drodzy widzowie mieli jak najlepszą rangę. Będzie nowa mapa w gierce lub, moi drodzy, jedna z map, która aktualnie jest w puli meczy rankingowych, najprawdopodobniej ulegnie przeróbce. Jaka to mapa? Jak będzie wyglądać nowa mapa? Oglądajcie. Moi drodzy, najprawdopodobniej nowa mapa, która miałaby zostać przerobiona tak naprawdę z starej na nową, to najprawdopodobniej byłby Rust. I jak sami wiecie, Rust jest bardzo długo w grze. Przy okazji, porównując Rusta do Sandstone'a, tak naprawdę nie ma podjazdu, bo jak, moi drodzy, sami wiecie, na Sandstone'ie jest trochę bardziej skomplikowana mapa, jest więcej przejść, jest, moi drodzy, więcej możliwości, jest, moi kochani, tak naprawdę więcej gry taktycznej, na co przede wszystkim patrzą twórcy pod względem bynajmniej tworzenia turniej, żeby te mecze naprawdę były ciekawe, a dla takich graczy casualowych, jak sami wiecie, fajnie, gdyby te mapy były oczywiście ciekawe, a Sandstone taką mapką oczywiście jest. Z drugiej strony jest Rust, który no niezbyt przypasuje graczom, gdy oczywiście już gra się kilka długich, srogich lat, tak jak na przykład ja gram w tą grę od bardzo długiego czasu i powiem wam szczerze, że pojawiające się tak naprawdę nowe mapy bardziej mi pasują do gustu niż przykładowy taki Rust, dajmy Dune, który wszedł, moi drodzy, jeszcze tak niedawno, można powiedzieć. To taki Dune bardzo fajnie mi się tutaj oczywiście sprawuje, bardzo mi się przyjemnie na nim gra, a na takim razie, moi drodzy,
ciężko by było, żeby po kilku długich latach na tej samej mapie tak naprawdę grało się tak samo dobrze jak na jej początku. Dlatego twórcy z tego względu, a także i innych, przede wszystkim, że mapa jest mała, będą najprawdopodobniej zmieniać mapę, jeśli miałaby być to nie nowa mapa, a właśnie mapa jakaś stara, która zostanie zmieniona. Moi drodzy, Rust jest ku temu świetnym przykładem, dlaczego powinna być zmieniona, tak jak już oczywiście wcześniej wspominałem, jest to mała mapa i na pewno, moi drodzy, ta mapa ulegnie, no jak już mówiłem wcześniej, remake'owi i na pewno, moi drodzy, stanie się większa, na pewno będzie więcej przestrzeni, na pewno, moi drodzy, wejście na bombsite'a już nie będzie takie aż bardzo trudne i na pewno wejście na bombsite B będzie, moi drodzy, bardziej otwarte, co przede wszystkim, moi drodzy, da większy wachlarz możliwości, a nawet jest taka opcja, że twórcy gry Standoff 2 postanowią przerobić mapę Rust lub na przykład wrzucić nową mapę, która będzie podobna do Rusta wyglądem i oczywiście stylem. A nowa mapa będzie możliwe, że wyglądać właśnie w taki sposób. Zobaczcie, moi drodzy, jak jest oczywiście dobrze zrobiona i można powiedzieć, że lekko gdzieś tam przypomina Dune'a. I to, moi drodzy, też może być przerobiony Dune, ze względu na to bynajmniej, moi drodzy, że oczywiście Dune jest małą mapą, choć z tego, że jest taktyczny, bardzo taktyczny i na przykład można tam zrobić naprawdę całkiem dobre akcje, to uważam, że jednak mogłaby być to właśnie nowa mapa w Standoff 2. No zobaczcie, po lewej stronie mamy bardzo fajne przejście, mamy bardzo fajne wejście na ten bombsite. Szkoda, moi drodzy, że jest to tylko pojedyncze wejście tak naprawdę na ten bombsite, a antyryści będą mieć, no gdyby oczywiście ta mapa wyszła, mieliby oczywiście bardzo trudny orzech do zgryzienia, żeby właśnie ten bombsite B obronić. Ale po drugiej stronie, moi drodzy, placu boju jest bombsite A i tam, moi kochani, wejście na ten bombsite już byłoby nieco trudniejsze. Zobaczcie, moi drodzy, jest jakieś tutaj wejście od CT, jest, moi drodzy, po prawej stronie też jakieś pomieszczenie, jakiś, można powiedzieć, jakaś miejscówka tak naprawdę na mapie. Mamy też oczywiście mida, oczywiście też mamy jakiś łuk po prawej stronie tej mapy i ogólnie całokształt tej mapki wygląda naprawdę bardzo sympatycznie i ja, moi drodzy, z wielką chęcią chciałbym zobaczyć, jakby to mogło wyglądać w praktyce, gdzie oczywiście w sezonie 8 gry Standoff 2 twórcy mogą nas zaskoczyć naprawdę bardzo fajną mapą. Nowy tryb rankingowy, moi kochani, staje się powoli faktem i tak naprawdę, rzecz biorąc, moi drodzy, to byłby naprawdę bardzo ciekawy zastrzyk nowej energii w Standoffie. Ale Habi, tak naprawdę, o czym ty teraz w ogóle rozmawiasz? Słuchajcie, moi drodzy, posłuchajcie, bo na pewno czapki z głów wam, moi drodzy, opadną. Twórcy przez ostatni czas na koncie różnych deweloperów, oczywiście gry Standoff 2, testują od jakiegoś już czasu oczywiście gry rankingowe, najprawdopodobniej oczywiście z meczy 1 vs 1. Pamiętajcie, moi drodzy, jeszcze tak niedawno wszedł do gry nowy tryb, pojedynek. I tam właśnie, moi drodzy, w tym pojedynku toczymy walki pomiędzy jakichś randomowych zawodników i oczywiście jesteście wy lub także i ja. No i, moi drodzy, często na przykład ten tryb gramy sobie na live'ach, na które, moi drodzy, was tak naprawdę serdecznie zapraszam. Zazwyczaj, moi drodzy, są weekendy w godzinach wieczornych, więc jeśli macie czas, to wpadajcie, moi drodzy, ponieważ tam się naprawdę bardzo fajnie bawimy i do wygrania jest kilka naprawdę ciekawych itemów, kilka ciekawych rzeczy. Ale wracając do tematu, do tego sedna sprawy, moi drodzy, od kilku dni, może nawet i dłuższego czasu, twórcy zaczynają testować właśnie tryb pojedynek w trybie turniejowym, co oznacza, moi drodzy, to, że pomimo tego, że to jest nowy tryb, to zacznie, moi drodzy, być trybem, w którym oczywiście będziemy zdobywać rangi różnego typu rodzaju, na przykład no gramy sobie, nie wiem, ja versus sąsiad i na przykład ja mam legendę, a sąsiad ma na przykład czempiona i na przykład sąsiad wygra ze mną, no ja, moi drodzy, na przykład dostanę dużo na minus. Wtedy też musiałyby się oczywiście zmienić punktacje tego przyznawanego MMR-a ze względu na to, bynajmniej, moi drodzy, że to jest nowy tryb i ze względu, moi drodzy, na to, że przynajmniej ten tryb by wchodził dopiero do gierki, co na pewno by trochę zmusiło tak naprawdę twórców oczywiście do stworzenia osobnego, moi drodzy, systemu, w którym oczywiście indywidualnie gracze by się oczywiście tutaj rozliczali z dodatkowych MMR-ów, bądź, moi drodzy, z ujemnych MMR-ów. I zobaczcie, moi drodzy, taką na przykład mapą jest Yard, która od pewnego czasu
została testowana przez oczywiście deweloperów gry Standoff 2 i powiem wam szczerze, że to byłby taki ciekawy zastrzyk, ale czyżby może nie za dużo? Jestem, moi drodzy, całkiem ciekawie nastawiony do tego, ale gdzieś tam jest w głowie ta nutka sceptyzmu, że jednak, moi drodzy, byłoby to no troszkę za dużo. Ale zobaczymy, jak czas pokaże, na przykład w takich gierach Counter-Strike 2 oczywiście też są na przykład rangi na poszczególnych mapach. Czyżby do tego zmierza Standoff 2, żeby coś takiego zrobić? Nie wiem i chciałbym, moi drodzy, żebyście wy teraz w komentarzu napisali swoją opinię na właśnie dany temat tego, co oczywiście usłyszeliście przed chwilą, czyli oczywiście tryb turniejowy 1 na 1 na trybie pojedynek. Jest to ciekawe? Dajcie znać w komentarzu. I przedostatnim naszym tematem, moi kochani, będzie nowy pistolet w oczywiście sezonie 8. Habi, ale co to może być za pistolet? No słuchaj, już mamy tyle broni, że no chyba deweloperzy już nic nie wymyślą. Chyba twórcy już nie mają pomysłu. Ale czy na pewno? Słuchajcie, już pewien czas temu zwracałem uwagę, że w sezonie 7 może wystąpić właśnie taka oczywiście innowacja ze strony twórców, gdzie sami twórcy dodadzą do gry rewolwer. Ale, moi drodzy, to nie wyszło. No cóż, strzał był, moi drodzy, nietrafiony jak z rewolweru. Ale, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że oczywiście w rewolwerze mamy dwie opcje. I ta druga opcja jest za każdym razem oczywiście celna, tylko właśnie potrzebuje czasu, a takiego czasu na pewno twórcy już bardzo dużo uzyskali, patrząc na to bynajmniej, moi drodzy, że właśnie mija kolejny miesiąc, gdzie oczywiście jest z nami sezon 7. Co, moi drodzy, definiuje to, że twórcy już mogli mieć ten czas na zrobienie oczywiście broni, animacji, przejść różnego typu, moi drodzy, nawet i skórek tak naprawdę do rewolweru, ale, moi drodzy, chętnie ja bym zobaczył taki właśnie zamiennik do Digla, żeby oczywiście gdzieś tam w razie czego, gdyby na przykład mi nie szło z Digla, choć jak każdy wie, z Digla Habi coś tam zawsze ustrzeli, czasem, moi drodzy, nie wychodzi, czasem, moi drodzy, wchodzi, ale, moi drodzy, taki zamiennik do Digla byłby naprawdę świetną opcją właśnie, gdyby twórcy go dodali jak najszybciej, to gracze, moi drodzy, by też, moi drodzy, podchodzili do tego troszkę inaczej i na pewno, moi drodzy, ten rewolwer by się przyjął naprawdę bardzo fajnie. Na pewno przed twórcami jeszcze długa podróż, jeśli chodzi oczywiście o dodawanie różnych broni, ale patrząc, moi drodzy, na to, co już zrobili, a gdzie, moi drodzy, startowali, to jest to oczywiście do zrobienia, a wy w komentarzu wielką mam prośbę, żebyście napisali, czy chcielibyście taki rewolwer, czy jednak, moi drodzy, jesteście do niego jeszcze sceptycznie nastawieni. I sięgamy, moi drodzy, po ostatni w dzisiejszym materiale temat, który oczywiście dobiega i jest, moi drodzy, pewniakiem. To jest, moi drodzy, 100% pewne, że już w nowym sezonie, jak pewnie widzicie, teraz mamy przed oczami, moi drodzy, nowy model antyterrorysty. I, moi drodzy, lekko tam gdzieś widać tak naprawdę zalążek jakiejś lepszej grafiki. Ale czy na pewno? Nie jestem pewien, moi drodzy, ale na pewno wiem, że oczywiście w nowym sezonie z nową mapą lub przerobioną mapą Rust na pewno modele antyterrorystów się zmienią i to będzie naprawdę wielki smaczek, ponieważ we wcześniejszych wersjach, moi drodzy, na Dune, moi kochani, na Sandstone, na też innych mapach tak naprawdę te modele terrorystów się cały czas gdzieś tam zmieniały i tak dalej. No czasami gdzieś antyterrorysta dostał jakiś tam update, ale teraz antyterrorysta, moi drodzy, w tym oto i wdzianku, w nowym, moi drodzy, tak naprawdę kamuflażu, żeby oczywiście bądź co bądź końcowo rozbroić bombę i, moi drodzy, nie dać terrorystom wysadzić oczywiście bombside'u na poszczególnej mapie, oczywiście w Standoffie, to jest, moi drodzy, już coś naprawdę fajnego. No zobaczcie, moi drodzy, mi osobiście się bardzo podoba i chciałbym, żeby taki właśnie model się pojawił jak najszybciej w gierce, a to, moi drodzy, będzie pewne w 8. sezonie, który już naprawdę wielkimi krokami będzie wchodził tak naprawdę w życie. Najprawdopodobniej za niedługo zobaczymy trailer, nie będzie to jeszcze w tym miesiącu, ale najpewniej będzie, moi drodzy, gdzieś we wrześniu, gdzie oczywiście każdy wróci z tych wakacji, moi drodzy, każdy będzie w domku i każdy będzie mógł sobie zawsze fajnie po zajęciach, na przykład o godzinie 16 odpalić nowy odcinek Habiego, bądź też, moi drodzy, na przykład później po odcineczku odpalić taką giereczkę oczywiście w Standoffa. Moi kochani, ja osobiście jestem bardzo pozytywnie nastawiony, chciałbym ten model już zobaczyć, no i tak naprawdę w tym odcinku Wam bardzo mocno podziękować. Pamiętajcie, że codziennie odcinki są pomiędzy 11 a 12, oczywiście
każdego dnia. Ja, moi drodzy, bardzo dziękuję, że trwaliście do końca, że oglądaliście, że wysłuchaliście tego jakże interesującego mojego monologu i tak naprawdę ściskam Was mocno, moi drodzy. Trzymajcie się i hejka!